Mój bezpiecznik to przeżegnać się przed robotą. To najlepszy bezpiecznik. Nie ma lepszego i nie ma lepszych papierów. 3. No teraz mogę beret założyć na bakier, żeby wszystkie panie wiedziały, jak jestem brzydki. Cały czas się mylę. Nie, prowadnik jest pod spodem, tu jest ogranicznik. To jest filtr powietrza. No jeszcze trochę. Powinno się trochę odkręcić. Bo w nocy był wyłączany prąd, bo rano zegarek na kuchni gazowej migał. To znaczy, że musieli w nocy wyłączać prąd. I tu jest, a tu nie ma. Wiem dlaczego. Bo nie ma siły. Trzeba iść załączyć siłę. Dobra. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Powiem internautom tak wstępnie i tak może troszeczkę więcej o obsłudze pilarki, o szczeniu łańcucha. Należałoby trochę ją tam, jak to się mówi, przejść pilnikiem, ale, bo tu jest ten łańcuch niedużo jest używany. Dosłownie zrobił mniej więcej jak parę metrów drewna. I chciałbym tylko powiedzieć o szczeniu łańcucha, o wysokości prowadnika, na co trzeba zwrócić uwagę. No i sama technika i w ogóle, no, jak to powiedzieć, no ważne jest nawet, że jak zmienia się łańcuch, to żeby usunąć drut z prowadnicy. Tu gdzie pracuje łańcuch, już w tej chwili nie będę zdejmował, bo to by było no niepotrzebne nawet. Bo ja niedawno go zmieniałem i tu drut był zerwany. Tu gdzie łańcuch pracuje na prowadnicy, to jak dłuższy czas się pracuje łańcuchem, to powstaje tak zwany drut. Dlatego, że łańcuch biegnie po prowadnicy z dużą prędkością liniową i prowadnica się częściowo zużywa i trzeba ten drut po prostu, jest specjalny pilnik. Do tego ja mam go, zaraz przyniosę, mam go w torbie do przyborów, które zabieram do lasu. Mam swoje tam, jak to się mówi. To jest łańcuch huskwarny do zrywania drutu z prowadnika. Pilnik, po prostu nie łańcuch, przepraszam, pilnik. Pilnik płaski, huskwarny, bardzo twardy, z drobnym zębem i po zdjęciu łańcucha to kładzie się prowadnicę na stole i ten drut się po prostu zrywa się. Zrywa się drut na całej, łańcuch pracuje na całej powierzchni prowadnicy. Tam aż wchodzi przecież w piłę, wchodzi na zaciski, na regulację, gdzie jest naciągu łańcucha i właśnie na płask trzeba ten drut po prostu zerwać. Wyczuwamy później palcem, jak już go nie ma, odwracamy prowadnicę na drugą stronę i z drugiej strony tak samo zrywamy, jak to się mówi, parę milimetrów grubość pilnika, tam i z powrotem w jednym kierunku, dookoła. Sprawdzamy. Instrukcja obsługi w ogóle mówi, że należy to robić w rękawicach ochronnych. Ja natomiast mam taką skórę na rękach, że ja tam nie boję się tego łańcucha, po prostu tam ja to robię gołą ręką, bo dla mnie w rękawicach to jest, no nie umiem po prostu. Ja w rękawicach mogę drewno rąbać czy okrzesywać, ale już tam piłę obsługiwać, to już tam by ewentualnie paliwo mogę wlać i olej w rękawicach, ale już jeżeli chodzi o oszczenie łańcucha, także powiedziałem o zerwaniu drutu, zakładamy łańcuch. No może powinienem o tym powiedzieć, że łańcuch się zakłada na prowadnicę. To jest bardzo proste. Tak samo do obsługi takiej codziennej, jak się zrobi parę metrów drewna, to trzeba zdjąć tą obudowę sprzęgła. Tylko muszę tak, no ja w tej chwili mówię po prostu o zakładaniu łańcucha. Że trzeba prowadnicę popuścić do oporu, jak łańcuch jest zdjęty do oporu, odkręcić to śrubę, tu śrubę wkrętakiem się popuszcza, tu jest z przodu, popuszcza się ją do oporu, prowadnicę się cofa, maksymalnie tu jest rowek
to nacięcie, gdzie pracuję na tych kołkach, to ma swój zakres, należy ją pchnąć dosłownie do zębatki i wtedy zakładamy łańcuch na zębatkę, najpierw na zębatkę. Zębatka jest pływająca oczywiście zębem do przodu, nie do tyłu, tylko ząb ma lecieć, ostrze zęba ma lecieć do przodu, zgodnie z ruchem łańcucha. No i od góry zakładamy na prowadnicę na kołki, podciągamy ją lekko. No dobrze by było, jakby tu na przykład kto nie miał z tym do czynienia, to ja robię w ten sposób na przykład, bo przy zakładaniu, przy naciąganiu to może spadać, więc prosta sprawa, gdzieś tam nawet w tym skrzynce mam nakrętkę 10, zakładam na szpilkę i oryginalną nakrętkę, która jest mocująca prowadnicę, przykładam tu, no i żeby mi po prostu nie uciekło to z kołków, no już teraz mi nie ucieknie, bo dlatego, że ta nakrętka z tą śrubą oryginalną to przyblokowuje. Później możemy to po prostu sobie łańcuch podciągnąć. Tu jest wkręt. No. Ten wkrętak to jest po prostu za gruby. On mnie wkurza, Zaraz tu gdzieś jest cieńszy, jest. Można użyć cieńszego, to będzie łatwiej. No i już. Mam ją, jest podciągnięte, można sprawdzić. No. A to jeszcze ostatecznie, jak się założy osłonę. Zdjąłem osłonę po to, żeby pokazać, że przy codziennej takiej obsłudze, jak się zrobi dobrych parę metrów drewna, to trzeba wziąć patyk. Trzeba wziąć patyk, gdzieś go tu mam i wyrzucić te trociny, po prostu wyrzucić trociny. Tu trociny dostają się w tą obudowę, normalne piła wrzuca. Szczególnie nabierze się ich tu jest taśma hamulca bezpieczeństwa. No. Oczywiście tu jest też olej, który służy bo normalne piła smaruje olej łańcuchem. Znaczy łańcuch smaruje olejem w czasie pracy. Tak to działa. No. I z grubsza później przetrzeć to szmatą, żeby nie było tam specjalnie tych trocin za dużo. Można puknąć. Tu się temu nic nie stanie. Jak się puknie w to tym patykiem, trociny pójdą na dół. One się kleją, dlatego że tu jest olej. To jest normalne. To jest układ otwarty i czy piła pracuje, czy nie, to jeżeli w zbiorniczku jest olej, to olej sobie tutaj minimalnie się sączy. No. No tu może być. Tu może być. Teraz jeszcze wyrzucimy trociny stąd. Już one poleciały częściowo, są. Bo tu też się zbierają trociny. To jest normalne. Tak. Dobra. No tu trzeba wydrapać te trociny, po prostu wydrapać. Jeszcze sekunda. Potrzebny jest jeszcze cieńszy patyk, żeby tam wyskubać, wyrwać je spod tej zębatki. O. No. Teraz już one poszły praktycznie. No, zbiera się ich tu sporo. Tu jeszcze jedną rzecz pokażę, że po prostu tu jest sprzęgło maszyny, które zabiera po prostu łańcuch jak pilarka dostaje obroty. Na wolnych obrotach to łańcuch musi stać w miejscu.
na wolnych obrotach pilarka powinna być w granicach 2900 obrotów na minutę i powinna pracować, nie gasnąć. To jeszcze tam powiem o regulacji obrotów, tylko powiedziałem tak wstępnie. Tutaj jest też miejsce smarowania i trzeba tu od czasu do czasu pchnąć smarownicą. Tam zaraz powiem, o co tu chodzi. To się smaruje nie więcej jak smarownicą ze 2 razy, 2-3 razy smaruje się łożysko na wale. Poszło. Obrócić, poszło. Dobra. Smarownica oryginalna do Husqvarny. Oryginalna, którą kupiłem razem z tą piłą. Tu jest właśnie punkt smarowania. Pchnąć parę razy, jak ja pokazałem, obrócić łańcuchem. Już dostała smaru. Nie za wiele, żeby tam nie było nadmiaru po prostu tego smaru. No i tu to powiedziałem tak ogólnikowo. Teraz można założyć osłonę sprzęgła. Oczywiście trzeba zdjąć tą nakrętkę, która była założona po to, żeby przy tej operacji nie spadł łańcuch z prowadnicy, bo wiadomo, później on jest tylko na kołkach, ale bez obudowy, bez zamocowania, to on po prostu mógłby zlecieć na bok. No, zakładamy obudowę sprzęgła. Tak. To drewko zawsze kładę tu, żeby łańcuch nie miał styczności ze stołem. No bo to jest metal, a metal to się wiadomo, tępi się, więc to jest bezpiecznik. No. No tu jest w miarę dobrze. Teraz pokażę, jak się ostrzy łańcuch. Ten łańcuch to jest prowadnica 18 cali, przepraszam, 15 cali, bo w tych piłach można stosować prowadnicę od 11 do 18 cali. Ja mam taką średnią 15 cali i 38 cm. Prowadnik tutaj jest, prowadnik to jest ząb w łańcuchu, pokażę, który leci po prowadnicy. Tu mam taki łańcuch używany i pokażę, co to jest prowadnik. Prowadnik to jest wewnątrz łańcucha, w środku łańcucha jest. To są te części, które prowadzą łańcuch w prowadnicy, w rowku prowadnicy. I to jest na 1,5, czyli on ma 1,5 mm grubości. Bo są też w tych piłach stosowane łańcuchy i prowadnice z prowadnikiem 1,3. No ja kupiłem tak oryginalny, jak oryginalny był założony na 1,5, to po dziś dzień stosuję na 1,5 i jak kupuję prowadnicę, to kupuję na 1,5. Jeszcze powiem o tej prowadnicy tyle, że jak kupuję prowadnicę, to kupuję prowadnicę ze smarowaną gwiazdą. I są prowadnice na 4 nity i na 5. No na 5 nitów nitowane, czyli chodzi o wnitowanie gwiazdy, po której leci łańcuch. I są na 4, ja natomiast kupuję na 5 nitów. No bo to jest mocniejsze. Tu jest punkt do smarowania i z drugiej strony jest punkt do smarowania prowadnicy. I po naostrzeniu łańcucha to ja ten opiłki szmatą się, jak to się mówi, machnie, ja wtedy tą zębatkę, to mówią na to zębatka, gwiazda, to zębatka fachowo po prostu. I ją nasmarujemy. No teraz powiem o ostrzeniu łańcucha. To jest bardzo proste. To jest bardzo prosta czynność. Tylko trzeba po prostu troszkę pomyśleć. Jak się ma nowy łańcuch, to łatwo zobaczyć, jaki jest kąt ostrza. Kąt ostrza jest i niepotrzebny jest żadny tam przymiar, ani nie uważam tego po prostu. Piła ma 32 zęby, więc zaczynamy na przykład od tego zęba. Tu są zęby lewe, od lewej ręki. I co drugi ząb ostrzymy, bo wiadomo, jeden jest lewy, drugi prawy.
bo piła musi mieć żas, inaczej by nie cięła, bo by się zakleszczyła. Zęby są szerzej niż prowadnica, piła ma swój żas. Jak już łańcuch jest tępy czy zużyty, to żas jest, w ogóle kąt natarcia jest mniejszy, trocina wychodzi bardzo drobna jak mąka i wtedy piła po prostu jest niewydajna. Przez to jest niewydajna, więc trzeba przestrzegać tego, żeby łańcuch był ostry. Nowy łańcuch to tutaj w tym ostrzu ma 6 bodajże 6,3 czy 6,8, to już nieważne, mogę się te parę dziesiątych mylić. W każdym razie powyżej 6 mm ma tej szerokości tego zęba. Zakładamy pilnik i takie po prostu pociągnięcie, tam nie ma co się bawić. Kąt taki jest, więc 2, 3, dość. Zakładamy pilnik tak jest, jak jest kąt ostrza. Nie tak, żeby nie drzeć prowadnika, bo to jest ogranicznik tutaj. Tu są ograniczniki, tu są ograniczniki. To też jest ważne, o tym powiem. Więc zakładamy pilnik tak, pod takim kątem jak leci ząb i 1, 2, 3. Przerzucamy. Następny. 2 naostrzyłem, a jest ich 16. Jest 16 lewych, 16 prawych, ogółem jest 32. 1, 2, 3. Przerzutka. 1, 2. Energicznie. 3. Pociągnięcie do przodu, nie do tyłu. Pilnik na końcu nie ma zębów. Można zobaczyć, to jest tak prowadnik pilnika. Niektórzy robią w ten sposób, że bierze za ten tępy koniec i 2 rękoma. Niepotrzebne to. Tego można trochę szarpnąć, bo miał coś na... Dobra. Trzy. I mamy 11. 1, 2, 3. I będzie 16 i koniec. Jedną stronę mam naostrzone, już nawet po prostu ja to widzę, bo zęby po prostu się świecą. Te naostrzone się świecą. Bo w tych, które nieostrzone są, no to wiadomo, tam może być jakaś tam pył trociny z olejem, no. Tak to powiem. Teraz jest robota na lewą rękę. Po to przytrzymuję po prostu, bo jak widziałem, jak pilarze ostrzą, no to on tam leci 2 rękoma. A łańcuch się kiwa na prowadnicy. No ja wolę go przyblokować kciukiem tutaj prawej ręki i znowuż teraz ostrzymy te lewe zęby. I znowuż ten sam kąt. 1, 2, 3. Jak ostrzę sam w lesie, to nawet nie liczę zębów, bo widzę te zęby. Słonko świeci, jasny dzień. Widzę, które się po prostu brudne, nie ostrzone, to on jest po prostu brudny. Tak? O, piłki pójdą na kamerę. I będzie brudna kamera i będzie brzydki obraz. No teraz mogę beret założyć na bakier, żeby wszystkie panie widziały, jak jestem brzydki i straszny. Po prostu życie mnie nie obdarzyło urodą zbytnio, nie. Dobrze, wie pan, jak czasem człowiek lubi zażartować, to wtedy zapomina o tych, wie pan, trudnościach dnia codziennego i tak wtedy jest lżej pracować, lżej żyć. Ja to nigdy nie żartuję, to musi mi pan pokazać, jak to się robi. Nie, no pan żartuje też. Ja pan nieraz tylko panu się uśmiech na twarzy czai, bo coś tam pan już wykombinował śmiesznego powiedzieć. A ja już to wiem, że będzie coś śmiesznego, bo panu właśnie gdzieś tam ten uśmiech. No. To zależy jeszcze, jak się robi w czystym drewnie, w zdrowym drewnie, to można i sporo robić, można i parę dni robić. Gorzej jak się trafi takie drzewo, wie pan, co ma bardzo grubo korze. W korze wiadomo, jest pył, jest kurz, czyli tam pozostają ten kurz, to co drobinki piachu. Łańcuch się wtedy tępi, a jeszcze jak ścina się nisko przy ziemi, bez okorowania,
uprzednio siekierą, bo ja to z zasady ścinam pień. Teraz jak w tej chwili tam robię ten zrąb, to ścinam po prostu. No i już ostatni jest, już ten ostry nawet jest. Już on był ostrzony, bo jest ostry jak żyletka. Wszystkie. Ogranicznik to jest tutaj, to między zębami. Ten ząbek między zębami, tu. Tu jest ogranicznik. Tu jest ogranicznik, tu. Między zębami są ograniczniki. W czym jest rzecz? To się robi w ten sposób. Kładzie się, tylko że bez rączki, pilnik, bo ten nie pokaże, bo rączka góruje, więc ja tu znajdę, w szafce znajdę pilnik nieoprawiony, albo nawet sufmiarkę, bo to bardzo prosta czynność jest. Roki. Ten też na złość jest oprawiony. Nic. To posłużymy się tak, może nawet sufmiarką. Chodzi o to, żeby przyłożyć tutaj równą płaszczyznę metalu. Bardzo równą. No, może być. Bo łańcuch stopniowo w miarę zużycia, w miarę jego ostrzenia skraca się ząb. Jeżeli zostrzymy łańcuch do szerokości tutaj ostrza 4 mm, poniżej 4, nie wolno takim łańcuchem pracować. Ja pokażę coś. Tu pokażę, mam stary łańcuch. Może taki już, no już całkiem już prawie, dla mnie to jest tylko może jakiś kość, albo i nie nawet. Proszę zobaczyć, ile zostało z zęba. Jak jest wąski ząb. Zaraz zmierzymy go sufmiarką i wtedy powiem, czy jeszcze na nim można by pracować, czy nie. Ewentualnie jakieś pnie obciąć tam, bo już on do pracy w lesie się nie nadaje, on jest niewydajny. I teraz zobaczymy tak, ile zostało z tego zęba starego. Roki! Zaraz cię wpuszczę. Zmierzymy tutaj sufmiareczką, tak, ząb i będzie wiadomo, ile zostało. No niewiele się... No jeszcze można trochę by porobić. Ale nie dużo. Zostało tylko 5 mm tutaj zęba, czyli jeszcze można by było trochę na nim porobić, ale on już jest niewydajny, bo jest niski. Ten prowalnik już był opuszczany tutaj. Ja już nie lubię takim łańcuchem robić, bo on jest i bokami przydarty, już on po prostu, piła ma mniejszy żas, jest mniej wydajna. O, jakby jakiś była bieda w kraju i nie można było łańcucha kupić, no to można jeszcze od biedy. Bo tu lepszy wisi, prawda, tu lepszy wisi w zapasie, a w ogóle w szafce mam nowy łańcuch, o tu proszę, jeszcze taki wisi łańcuch, który jeszcze ma ostrza całkiem dobre. No, całkiem ma ostrza dobre, na tym łańcuchu jeszcze można dużo pracować. No ale dobrze, jak się ma w zapasie coś mieć, a coś nie mieć, prawda? No, a w szafce na półce leży nówka. Tak. Tu leży nówka łańcuch, świeci się, proszę. Nówka, jakie ładne zęby, prawda? No leży w zapasie. I jeszcze powiem tak, jak chodzę do lasu, to jeden łańcuch zapasowy mam w torbie, taki dość dobry, tu, zawinięty w szmatę i tam sobie leży na dnie torby, bo w razie by się zdarzyło, że się trafi. No różnie może być wrośnięty drut, może być wrośnięty jakiś, no już odłamków raczej tu powojennych nie ma, dlatego że takich starych drzew, które pamiętają wojnę, tutaj raczej nie ma. Ale może być wrośnięty drut, czy jakiś inny jakiś metal, kawałek linki stalowej, czy coś, może być. I trafi się takie coś, no i niestety kasuje łańcuch. A też łańcuch może się zerwać. Miałem taką przygodę, że łańcuch po prostu kiedyś mi strzelił w lesie i to jeszcze nie był taki całkiem zły, strzelił mi. I teraz powiedziałem o tym prowadniku, o grubości zęba. Teraz ogranicznik. Tu, proszę Państwa, tu kładziemy sufmiarkę na górę zęba. Musi być prześwit
między prowadnikiem a górą zęba musi być prześwit 1,3 do 1,5 mm. 1,3 jak jest, to wystarczy. No i tam jest, widać, jest ta szparka, świeci się szparka. Bo w miarę zużycia zęba ząb jest pod kątem. Do góry idzie ostrze, stopniowo do tyłu się obniża. I jak zostrzymy łańcuch, to wtedy prowadnik nam, cały czas się mylę, nie, prowadnik jest pod spodem, tu jest ogranicznik. Ogranicznik góruje i łańcuch przez to staje się niewydajny, dlatego że nie może być znowu szpara ta, nie można za dużo go zeszlifować. Słyszałem o takich przypadkach, że bierze sobie pilarz łańcuch na szlifierkę i te ograniczniki zeszlifuje na szlifierce. Nie można tak robić, bo jak za dużo się zeszlifuje i będzie za duża przestrzeń, to wtedy piła jest zbyt agresywna i też jest źle. To jest na piłę i za ciężko i no nawet niewskazane to jest po prostu. Tu musi być te 1,3 mm do 1,5 to maksymalnie. 1,5 mm prześwitu. Między górą łańcucha, górą zęba, a tym właśnie ogranicznikiem. No i tu ładna taka szparka świeci się. Tak mi wygląda, że tu jest te 1,5 mm jak nic. Jeszcze odwrócę szufmiarkę na drugą stronę, żeby to lepiej pokazać. Ona mi tam nie góruje, bo tam łańcuch schodzi w dół. Jest dobrze. O, proszę bardzo. Natomiast jak już łańcuch się zaostrzy i ząb się opuści, to wtedy bierze się ten pilnik tak samo, który służy do zerwania tego drutu dla prowadnicy. Tak samo to musi być twardy pilnik, huskwarny, odpowiednie do tego, no i staje się i te ząbki po kolei, tak samo są tu lewe i prawe. Najpierw zaczynamy od lewych i energicznie pociągnięcie. Słychać, jak on jest twardy. Pilnik ledwo go skubie. Trzeba dobrze się przyłożyć, żeby go drapnąć. Proszę. Twardy jest, jak powiem, oj, elegancki jest ten ogranicznik. I tak samo, co drugi. Tu jeden, tu drugi, tu trzeci, co drugi. A później przechodzimy na drugą stronę i lewą ręką. I lewą ręką tak samo. Te prawe. Bo on ma takie podcięcie, że prawy i lewy. Prawa strona jest tu wyższa, lewa niższa i odwrotnie tak samo jest. Na lewym to lewa jest wyższa, prawa niższa. Tak samo co drugi się ostrzy. Ściera się po prostu, nie ostrzy, tylko ściera się. Ściera się, żeby go opuścić. No i to by było wszystko odnośnie łańcucha. Trzeba przestrzegać, żeby łańcuch był ostry, bo w innym przypadku to łańcuch słabo bierze, piła jest niewydajna, no i wszystko bierze w łeb. Tak. Teraz jak już naostrzyłem łańcuch, to mogę nasmarować tą gwiazdkę, o której mówiłem na prowadnicy, o piłki. Poszły i tu jest właśnie tu. Tak samo 2-3 ruchy smarownicą, tu jest otwór do smarowania. Jest otworek na prowadnicy, tak jak mówiłem. Tu wstawiamy smarownicę i 3. Można obrócić łańcuchem, można. Tak, poszło. Dobra, na drugą stronę. No. Łańcuch musi być dość silnie napięty, ale żeby można było, jak mówiłem, swobodnie ręką obrócić. Poszły smary. No jeszcze można na tej stronie poprawić. Właściwie to aż nieraz się musi pokazać pod łańcuchem smar. Wtedy jest dobrze. No, proszę.
Tu jest cacy. Nasmarowane jest cacy. Łańcuch ostry, jak to się mówi, jak żyletka. Tu wszystko mam, klucz mam, w razie tego wkrętak mam, żeby w lesie w razie było. Muszę sprawdzić, czy ja mam wkrętak ten do... Nie, jest on, jest, na dole jest, dobra. To się zabiera do lasu, w razie trzeba by było łańcuch podoszczyć, no to jest pilnik i do ogranicznika i do łańcucha. Tu by było wszystko, jeszcze może powiem o tym, o jalowym biegu piły, o regulacji obrotów. W razie coś tam dzieje się z łańcuchem, to trzeba w lesie podregulować. W razie piła gaśnie, to trzeba dołożyć tych jałowych obrotów troszeczkę. Ale z zasady, jak jest filtr czysty i wszystko jest w porządku, dobrze wyregulowane, to piła nie powinna gasnąć. Poszukamy cienkiego wkrętaka, bo ten oryginalny jest w torbie. O, chyba tu jest taki. Zaraz zobaczymy, gdzieś tu był. Taki bardzo malutki. Jest taki, dobra. Tu są takie po prostu, na gaźniku są oznaczenia. Te to są wolne obroty piły. Oznaczone są literką T. I tu się wkłada wkrętak i jak piła ma za małe obroty, to troszeczkę w prawo, aż do momentu, że łańcuch się zacznie poruszać. Jak zacznie się poruszać po prowadnicy, to troszeczkę cofamy do tyłu, żeby piła na tym swoim jalowym biegu pracowała, ale nie gasła. Jakby gasła, to trzeba troszeczkę na te przekręcić w prawo. Tu jest L. Tą śrubą się reguluje też obroty piły, ale znajduje się najwyższe obroty, jakie piła ma, kręci się w prawo. Jak piła wchodzi na te obroty, cofamy 1/4 do tyłu. 1/4 obrotu. Tu H to są wysokie obroty. To już są wysokie obroty. No to to po prostu się bierze na słuch. Piła nie może wyjść. H to jest praktycznie dopływ powietrza do mieszanki w gaźniku. Jak dostaje za dużo powietrza, czyli już i obroty są zbyt wysokie, to piła wyje. Więc trzeba cofnąć tak, żeby piła nie wyła, ale żeby było słychać takie rem, brem, brem, rem, brem, brem. Musi mieć obroty, siłę i takie swoje embrem, brem. To stary pilarz to słyszy po prostu. Słyszy. Bo jak już piła wyje, to też jest źle. Nawet to przy paleniu, jak się zapala piłę, to po prostu słychać. I te piły mają, to jest stara piła, ona ma po prostu maksymalnie bez obciążenia ma 1500 obrotów, natomiast takie obroty do pracy to jest 1200 obrotów na minutę. 1200 obrotów silnika na minutę. I to jest wystarczająco, piła ma moc, ma siłę, można pracować. No. To jest tyle. No cóż, no to wszystko jest ważne. No hamulec piła musi mieć, bo w razie odbicia, żeby piła nie skaleczyła pilarza, w razie końcówka złapie coś i odbije, no to wiadomo, jest odbicie, wtedy ręka automatycznie człowieka trafia tu na hamulec. Hamulec blokuje łańcuch, jak to się mówi, w ułamku sekundy. No, zwolnić to, tak, łańcuch jest wolny, można pracować. Trzeba wystrzegać się przy pracy, żeby nie pracować samą końcówką, bo to jest niezdrowe na zębatkę. Trzeba starać się pracować po prostu tu, tą częścią prowadnicy. Dobrze, jak jest gdzieś możliwość cięcia od dołu, to ciąć od dołu. Wtedy pile jest lżej, dlatego że piła wyrzuca wtedy, jak się tnie od dołu,
to piła wyrzuca trociny przed siebie. Natomiast jak się tnie z góry do dołu, no to cały czas trociny idą pod piłę i w piłę, tu idą pod osłonę po prostu. Zamula się, jak to się mówi trociną, zamula się zębatka, zamula się taśma hamulca bezpieczeństwa. Piła ma ciężko. Nawet dochodzi nieraz do tego momentu, jak się długo pracuje, tak po prostu, czy spnia się ścina gdzieś nisko, no i trzeba pracować tą stroną piły, dolną, trociny idą, wiadomo. To nawet może do tego dojść, że łańcuch się przyblokuje, słychać, że piła ma ciężko, więc wtedy na to jest taka zasada. Po drewnie, jak jest drewno, to po drewnie. Bo już nieraz ręką nie idzie tego łańcucha ruszyć, więc trzeba złapać zębem i do przodu i do tyłu, do przodu i do tyłu. Wyrzucić trociny po prostu. A jak już to nic nie daje, no to prosta sprawa, zdjąć osłonę sprzęgła i kawałek patyka do ręki, usunąć trociny, zakładamy i dalej pracujemy. Ale bardziej zdrowe mu jest pracowanie górą prowadnicy, bo wtedy trociny idą przed pilarkę. Trzeba czyścić praktycznie po dobrym dniu pracy. Jak się wypali parę zbiorników paliwa, no to zależy jak tam nieraz robi się więcej siekierą jak piło, jak się robi jakieś cienkie drewno i się wypali zbiornik czy półtora, no to jest niewielka praca. To tak można pracować i 3 dni, jak się spala zbiorniczek czy półtora zbiorniczka paliwa. No i pracuje się tak, że raz dołem, raz górą prowadnicy. Pół na pół. Natomiast jak już się spala dziennie kilka zbiorników, jak to pilarze nieraz robią tam, że wywali dziennie ładnych parę metrów drewna i to robią na przykład jakąś grubą papierówkę, czy tną masowo grube kloce na dłużyce, gdzie są grube pnie, gdzie w ogóle odcina się te grube kloce, no piła ma, jak to się mówi, dużo pracuje, no to trzeba codziennie po prostu, obsługa piły jest codziennie. Trzeba zdjąć osłonę, wyrzucić trociny, tutaj górę odkręcić. No nie wiem, może to powinien jeszcze pokazać. Odkręcić górę, wyrzucić, wyczyścić filtr powietrza. Pokażę to, jak to się robi. Roki! To prosta sprawa. Tu są wkręty. Nowe piły mają zatrzaski. Które się... Nie ten wkrętak, czy jakie licho. Nowe piły mają zatrzaski, że tą osłonę to po prostu wciska się na zatrzaski, natomiast to jest jeszcze stara piła, to ona ma po prostu 3 wkręty blokujące, ja używam 2, bo one wystarczająco, zaraz wpuszczę go, bo Roki chce z nami się przywitać. Roki! Chodź! Przywitaj się z nami, cześć! Co, chcesz nam potowarzyszyć? Chcesz? Roki, dobry pies, oj, dobry pies. Pilnuje nas, no pilnuje Roki. Pilnuje Roki. Ja używam 2 wkrętów, bo to jest wystarczające, że mniej odkręcania i nic tu się nie dzieje. To jest filtr powietrza. Prosta sprawa. Musi być czysty. Jak jest zabity trocinami, to piła będzie się dusić, będzie gasnąć, po prostu za mało dostaje powietrze do gaźnika i nie ma pracy. Trzeba o tym pamiętać. Nie może być tu ani góra, ani dół, bo filtr ma górę i ma dół. Tak samo z dołu ma siatkę. Zaraz pokażę. Zdejmę go z tego karteru. Proszę. To jest filtr. I kiedyś u nas, kiedyś we wsi był taki pan z Huskwarny, co udzielał takich podstaw bezpieczeństwa i zasad obsługi z piłą. Ja powiedziałem, że ja czyszczę filtr sprężarką, wszyscy mnie skrzyknęli, źle, podziurawisz, bzdura kompletna. Ta sprężarka ma bije do 8 atmosfer. Jeżeli ją włączę i wezmę ten filtr na odległość, tak, to wydmucham wszystko. Jeżeli już jest mocno brudny, to naczynko z czystą benzyną
wkładam starą szczoteczkę od zębów, myję filtr, po prostu myję, w benzynie myję go. Jedną stronę, drugą myję w benzynie. Tutaj blokuję szmatką ten otwór, gdzie powietrze idzie właśnie do gaźnika. Blokuję ten otwór szmatką, podnoszę go na odległość, biorę pistolet, znaczy sprężarki i z takiej odległości dmuchnę w tą siatkę, siatka jest czysta. I nigdy siatki nie przydziurawiłem, a krzyknęli: źle robisz, nie znasz się. No może się nie znam. Ten filtr służy mi tyle, co piła, 32 lata. No to chyba źle z nim nie postępuje, prawda? Także ja też coś wiem. Bo ten pan instruktor, który nas nauczył tego, tylko nie dali nam żadnych papierów. Powiedzieli: nie pokazujcie się z tym, broń Boże, w lesie. 32 lata pracuję piłą, wypadku piłą nie miałem, nie spowodowałem. No i mój bezpiecznik to przeżegnać się przed robotą. To najlepszy bezpiecznik. Nie ma lepszego i nie ma lepszych papierów. Przeżegnać się. Tak. Proszę. I tu można śmiało dmuchnąć sprężarką i nic się nie dzieje. Nawet mogę pokazać, jak to się robi. Tak, Roki? Także ja też mam swoją praktykę. A praktyka to podobno więcej niż jakieś tam nauki. Proszę, sprężarka w ruch. Jeszcze poczekamy, jak ciśnienie wzrośnie. Ona bije ciśnienie. Jeszcze za małe jest. O, już teraz dmucha. Z takiej odległości śmiało. Siatki nie porwie. No, cacy. Och, czyściutki. Zatkałem otwór palcem, żeby tam nie wbiło kurzu. Tam, to jest bardzo ważne. Nie można tu dmuchać, bo się wbije kurz. Więc tu trzeba zablokować dopływ powietrza. Proszę, drewko po stole przesuwa, prawda? Czyli ma siłę. Ma siłę. No. Dobra, cacy. Cacy. Tak to się robi. Dmuchnąć, trociny wydmuchać, trochę prądu zmarnować, tak? Można to zrobić, po prostu umyć w benzynie jakiś czas, wywiesić na podwórko. Benzyna szybko się ulatnia. I wysuszyć po prostu. No ale jako tako czas zimowy tego i tam specjalnie nie ma czasu z tym się bawić, no to chwila, no. Po to ta jest sprężarka, żeby ona służyła, prawda? No, tu odciąć dopływ powietrza, bo inaczej jak jest z powietrzem, to jest po prostu zamek przyblokowany. Dobra, no już mówiłem kiedyś, że stosuję tylko olej oryginalny do mieszanki, huskwarny 1:50. No i do łańcucha też jest specjalny ekologiczny olej, specjalny do łańcucha i tylko takiego używam tutaj. Zakładamy filtr na miejsce, tak, na równo, tu wszystko gra, tak, dobra. No, od czasu do czasu trzeba zajrzeć do świecy zapłonowej, oczyścić, co parę lat wymienić. Tam był stop, więc na plus, tu był stop. Włączamy na zapłon. Tu ssanie odciągamy, bo jest tu uruchomienie na zimno. Wiadomo, piła jest zimna. Ssanie musi być odciągnięte. Włączamy zapłon, tu jest przyłącznik zapłonu. Tak? Odciągamy dźwigienkę ssania. No i cóż, piła w ruch. Ona
po prostu ciężko ją zapalić, dlatego że ona ma przelotkę tu, gdzie wychodzi linka do uruchamiania. Ona ma wyrobioną przelotkę i przez to trochę mi się blokuje, po prostu blokuje się przez to, więc muszę tą przylotkę, nie wiem czy dostanę, bo ciężko jest z tymi częściami, to trzeba się zamówić. Na przykład w obecnej chwili czekam na oryginalne cięgło gazu, bo tu jest rolka dorobiona, syn dorobił z tekstyli tą rolkę, bo uciekła mi w lesie. No i piła już nie miała obrotów, więc dalej robiłem siekierką. Ale jak przyszedłem do domu, wiadomo było o co chodzi. Zerknąłem, nie ma rolki, no nie można pracować. Trzasko się nie da tego przyblokować. Próbowałem trzasko przyblokować, no ale cóż to jest nie robota. Jak trzeba mieć trzaskę w ręku, przyblokować dźwignię gazu, ściąć w tej pozycji, trzaska nie ucieka. Natomiast jak trzeba ciąć w tej pozycji, trzaska ucieka z dźwigni, jest koniec pracy. No taka partyzancka robota. No nie, więc syn w domu dorobił tę rolkę z tekstylitu. Służy ona, ale ja zamówiłem i już miałem telefon, że już w punkcie sprzedaży, czyli w sklepie Huskwarny już to cięgło na mnie czeka. I tak samo będę musiał się popytać o to, no bo to jest stara piła, czy będą mieli po prostu tą samą przylotkę, czy razem z obudową tego rozrusznika. No zobaczymy. Więc no spróbujemy. Mówię od razu, że ciężko jest je zapalić, dlatego że blokuje się. Przez to, że wyrobiona jest ta przelotka tutaj. Linki. I linka idzie nie pod takim kątem jak trzeba. Staram się ją brać tak, jak to się mówi, na siebie trochę. No i spróbujemy. Dobra. O, już mi się przyblokowała. Aha, już jak tak złapała, to będzie chodzić. Idziemy na dół, bo spalimy. O, jest źle. Trzeba zmniejszyć obroty łańcuch, zaraz zobaczymy. Nie powinien chodzić łańcuch. No, jeszcze trochę. Powinno się trochę odkręcić. Jest dobrze. Jest dobrze. Bo tu jest wyrobione po prostu. A jeżeli chodzi o obroty, no to na zimno trochę, póki była zimna, to trochę łańcuch próbował chodzić, ale to jest normalne. Łapie temperaturę, łańcuch staje w porządku. Jak są za małe obroty, też źle, bo będzie na jalowym biegu gasła. No a pilarz jak robi w lesie i tamtego, to nieraz na chwilę musi odstawić piłę na gałęzie, coś tam przerzucić, coś tego niedobrze, jak piła gaśnie. Staję, na przykład mam przygotowane tu, tam cięć, mam to wszystko wyciąć, co okrzesać, dopiero piłę gaszę, odstawiam, no i nie lubię za często piły palić. Jak pochodzi trochę na wolnych obrotach, to nie szkodzi. No i trzeba pamiętać po prostu w lesie, jak przy pracy, trzeba pamiętać, że piłę żeby pamiętać o nogach. Przestajemy ciąć, żeby nie było tak, że biorę piłę, jeszcze łańcuch leci i gdzieś sobie po nodze. No to jest niedozwolone raczej nie. Czego nie wolno robić z piłą? Przestajemy ciąć, żeby raptem nie puścić piły, jeszcze piła leci na obrotach i trafią sobie na nogę czy na buta. No to jest niedozwolone, niewskazane. Nie pracować końcówką, żeby nie nastąpiło odbicie. Jeżeli mamy gdzieś wciąć się końcówką, bo nie ma na przykład drzewo jest zakleszczone czy jak, jeżeli mamy się wciąć końcówką, to trzeba to bardzo robić ostrożnie, bardzo ostrożnie, żeby nie nastąpiło to odbicie, bo to jest niezdrowe i na łańcuch, i na zębatkę, i niebezpieczne. Trzeba bardzo ostrożnie, jeżeli końcówką, to powolutku. Natomiast jeżeli już mówię, no to śmiało można. I starać się na przykład, jeżeli jest możliwość na przykład pracy, pokażę. No miałbym, tu jest, przypuśćmy, no kloc jest. Jest możliwość cięcia od dołu, bo on jest podwieszony, więc pracować od dołu prowadnicy. Zdrowiej na piłę, lżej, dlatego że piła wyrzuca trociny przed siebie. Natomiast jak tak się tnie,
to piła cały czas bierze, już mówiłem, trociny na siebie bierze. No to są takie podstawy. Wszystko. Zawijać prowadnicę workiem dla bezpieczeństwa i można jechać. Aha, jechać, ale paliwa trzeba wlać. Korek od szampana nie wytrzymuje. Nieraz trzyma, nieraz puchnie. Tu jest akurat, o, tak zrobione. Tak jest zrobione. Mieszankę trzeba zamieszać. Zamieszać, żeby olej się rozprowadził dobrze z benzyną, bo może się, jak dłuższy czas stoi, odstać. Dobrze jest zamieszane, w porządku. Tak. Lejemy. Miałem ładną butelkę metalową z korkiem, wszystko do paliwa, bo dużo paliwa mi do lasu nie trzeba. Ja biorę, jak biorę tam 0,75 i mam zbiornik, to by wystarczająco. Ale tą butelkę szlak trafił metalową, dlatego że tam w korku była jakaś wstawka plastiku i korek od reakcji z benzyną po prostu korek szlak trafił. Wyrzuciłem ją do złomu. No szklany nic się nie dzieje, tylko że tu jest jakiś taki korek od szampana nie pasuje. Tam pasuje, bo tam jest butelka od szampana, a tu nie. Ja paliwo noszę w butelce. Śmieszne, no nie? Sam osobiście nie lubię zaglądać w butelki, ale paliwo noszę w butelce. Właśnie. Mam taką przypadłość, widzi pan, nie lubię zaglądać w butelki, ale paliwo noszę w butelce. Także nie lubię tych butelek i lubię. Lubię, do benzyny lubię. Ale kiedyś przejechałem się na butelce z benzyną, powiem panu, w lesie, srogo. To później krytykowali mnie w domu za to, dawali mi czadu, nie możesz ty jakiegoś... Ja mówię, po co to banieczkę targać, jakoś tam ilość litrową? Nie ma tak, żeby była banieczka jakaś 2-litrowa metalowa, czy 1,5 litrowa do paliwa. Metalowa znaczy. Tylko jak jest piąteczka, no to piąteczka jest... Też całą torbę mi zajęła. Ja w torbie muszę mieć i przybory do piły, muszę mieć olej do piły, do łańcucha i muszę mieć łańcuch zapasowy i nawet tam jeszcze jakiś przybór drobny, który jest potrzebny w lesie. No. Po prostu wychodziłem z wąwozu. Miałem torbę na siekierze, w drugim ręku piłę i szłem po skarpie wąwozu. Wychodziłem po prostu przez stromy, był wąwóz. Gdzieś ślisko było, proszę pana, i byłem na krawędzi tego wąwozu i wywrotka do tyłu. Butelka z toporzyska trafiła mi tutaj pod, jak to się mówi, pod pośrednie ziebro. I butelka mocna, nie pobiła się, ale pod żebrami czułem. Przyszedłem do domu, to byłem taką, wie pan, no, jak z wojny. No i trochę musiałem przeboleć to. No oczywiście do lekarza, jak to ja swoim zwyczajem, do lekarza nie poszłem. Tu mam olej do smarowania łańcucha. Specjalnie przekładniowy olej. Innego nie używam, tylko musi być czysty olej. No i jest. Tu wchodzi w ten zbiorniczek 0,27 czy 20, 0,27 czy 29 litra, to już tam nieważne, nie tam ćwiartka i trochę. Ćwiarteczka i trochę. Ale nawet mniej. Źle mówię, no ćwiarteczka, no. Ćwiarteczka i trochę może tam. To jest mały zbiorniczek, no bo tam przecież pompka jest, która podaje ten olej, to ona tam dodaje po prostu, idzie ten olej, tam ślimaczy się. No ale jak to sprawdzić? Czy piła podaje olej? Jak uruchamiamy piłę i jest czysty pień w lesie, dajemy obroty, kierujemy łańcuch, znaczy piłę końcówką na ten pień, dajemy obroty i na czystym pniu muszą się pojawić kropelki oleju. Pień wiadomo,
zdrowy pień czysty to jest biały, no nie? Jasny. I jak damy obroty pile i skierujemy tam właśnie, to widać to, że kropelkuje piła tak po prostu. To znaczy, że prowadnica jest smarowana. No. Zresztą, jakby coś się działo i przestało tego, to prowadnica nagrzeje się w moment, jakby nie dostała oleju. No proszę, pokazałem, obróciłem, jest olej na prowadnicy? Jest, prawda? Jest olej. O, świeci się. Tu jest olej, bo już ona pracowała, tam uruchomiałem ją na podwórku i ona sobie już nasmarowała się. Tak. Przetrzeć szmatą, żeby nie brudzić konia piłą. No, koń nie lubi zapachów oleju. Nie lubi. Piła gotowa do pracy. Paliwo odstawić na półkę. Tu mam mieszankę czysto zarobioną w tej piąteczce. No ale jakby to było nie iść do lasu, prawda? No jak z taką piątką iść do lasu? Po co taki ambarast? Dla pilarza, który pracuje zawodowo, oni jadą samochodem jakimś terenowym, więc oni w bagażniku mają może i większy, ale przeważnie mają w piątkach. To jest kanisterek piąteczka. No tu mam mieszankę rozrobioną, gotową. No i sobie tam wleję. Jeszcze jedno, paliwo cedzę. Nie wlewam do butelki bezpośrednio z tego. Tylko na butelkę daję lejek ze szmatą i mam spokój z gaźnikiem. Nie zapycha mi się siatka gaźnika, nie mam problemów. Bo jak z początku pracowałem lałem bezpośrednio, no niestety paliwo trafia się niezbyt czyste i zapchała mi się siatka gaźnika, piła przestała chodzić. Były problemy. I od tamtej pory, po prostu już mówiłem to internautom, od tamtej pory to na tą butelkę lejek z czystą szmatką i paliwo jest cedzone. Piła gotowa do pracy. Możemy wybierać się do lasu, ale jeszcze jedną rzecz trzeba zrobić. Zabezpieczyć łańcuch, żeby było bezpiecznie i dla konia, i dla mnie.